Chińska motoryzacja ewoluuje w tempie, które jeszcze kilka lat temu uznano by za niemożliwe. Nowa Omoda 7 w wersji Super Hybrid System to bodaj pierwszy samochód z państwa środka, który bez absolutnie żadnych kompleksów może stanąć w szranki z topowymi europejskimi i koreańskimi konkurentami w swoim segmencie. To auto na wskroś poprawne, świetnie wykonane i naszpikowane inżynieryjną precyzją, w którym naprawdę trudno doszukiwać się jakichś drastycznych błędów psujących ogólny, niezwykle pozytywny odbiór. Jakiś czas temu testowałem Omodę 5 i w sumie podświadomie trochę na siłę chciałem znaleźć jakąś poważną wadę. Przyznam, że to było bezsensowne i tym razem podszedłem do Mody 7 z czystą głową. Rezultat? Zresztą nie będę niczego zdradzał, część już zdradziłem. Tak czy inaczej zapraszam do oglądania mojego testu. I żeby nie było aż tak słodko, od razu zepsuję humor potencjalnym fanom modelu. Omoda 7 mi się nie podoba. Znaczy w tej konfiguracji, bo czarno-czarna wersja nie pasuje do tej stylistyki. Oczywiście moim zdaniem gangsterski styl w rodzinnym SUV-ie z Chin no raczej nie. Inna wersja kolorystyczna na pewno moim zdaniem poprawiłaby wizualny aspekt. No ale nieważne, skupmy się na konkretach, zaczynając jak zwykle od bagażnika i znów na sam początek to chyba jedyna w miarę poważna wada tego auta. Bagażnik niespecjalnie imponuje pojemnością. Oferuje niezbyt powalające 401 litrów, a po złożeniu oparć kanapy maksymalnie 1294 litry. Moim zdaniem zawodzi sama architektura przestrzeni, ponieważ już na pierwszy rzut oka jest bardzo płytko. O ile kufer fizycznie mierzy akceptowalne 96 cm długości i 97 cm szerokości, tak wysokość od dna do dolnego brzegu rolety wynosi zaledwie około 38 cm. Przewiezienie na stojąco kilku pełnowymiarowych walizek bagażu rejestrowanego na wakacje pod samą zasłonką dla całej 5-osobowej rodziny może stanowić niemałe wyzwanie logistyczne. Jak widzieliście, pod podłogą jest jeszcze bardzo gruba kształtka i co najważniejsze akumulator niskiego napięcia. Widać, że inżynierowie musieli się nieźle nagimnastykować, aby upchnąć wszystkie elementy tego dość skomplikowanego napędu. Ale poważne wady mamy już w zasadzie za sobą. Teraz będzie czas na przyjemności. A wy co sądzicie o bagażniku? Tak na oko dajcie znać w komentarzach. Moim zdaniem oczywiście nie ma tragedii i mogło być gorzej, ale mogło być też lepiej. Mam wrażenie, że chińscy producenci jakoś niespecjalnie przywiązują wagę do bagażników. Ale mniejsza z tym, czas zająć miejsce na kanapie z tyłu. A tu będzie już naprawdę dużo lepiej. Zresztą nawet kurczę, dźwięk zamykania drzwi jest jakoś taki lepszy w tym aucie. Na początek złącza Isofix pod taką fajną zaślepką na rzep. Ładnie to wygląda, nie pije w tyłek podczas siedzenia, no i nic się nie zgubi. Siadamy, zamykamy drzwi i zobaczcie, ile tu jest miejsca. Ok, jestem niewysoki, tam 170 kilka centymetrów wzrostu, ale mogę założyć nogę na nogę, jeszcze mam mnóstwo przestrzeni przed sobą, również pod maksymalnie opuszczonym fotelem. Są oczywiście kieszenie w oparciach drzwi, są port USB-C i A. Nie ma tam żadnych dodatkowych sterowań ani bajerów. No ale dobra, to można przemilczeć. Jest podłokietnik i w sumie w zasadzie tylko tu mamy taki połyskujący plastik. No trochę niefortunne miejsce. Jest oczywiście olbrzymie okno dachowe, są oczywiście dodatkowe światełka, rączki, haczyki, a nad głową mam jeszcze mnóstwo wolnej przestrzeni. Jest całkiem nieźle. Jakość materiałów? Muszę przyznać, że dawno nie widziałem tak dobrej jakości miękkich tworzyw na drzwiach z tyłu. Ok, podłokietnik jest odrobinę twardy, ale cała reszta no nie budzi zastrzeżeń. No tu już jest twardy plastik, ale umówmy się, w tym segmencie to i tak całkiem nieźle. Tu miękko,
Tu przyjemnie spasowanie, bez zarzutów, nic nie trzeszczy, nic nie stuka. Bardzo, bardzo dobrze. No dopiero pod mocnym naciskiem raz stuknie, żeby się ułożyć. Jest super. No dobra, tyle z kanapy. Przesiadamy się na fotel kierowcy z przodu. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu klamkach kasetowych. No jeżeli już muszą być ukryte klamki, to niech będą takie. Jeszcze rzut oka na kanapę z tyłu, no zobaczcie, płaska podłoga, mnóstwo miejsca, bardzo, bardzo przyjemnie to jest zaprojektowane. Te fotele również wyglądają dobrze i mają regulację zagłów w taki sposób. Lepiej, gorzej, nie wiem, ładnie wygląda, a czy jest lepsze? Kwestia przyzwyczajenia. No i widzicie, nie ma przycisku start-stop, po prostu wsiadamy, naciskamy pedał hamulca i od razu wszystko się uruchamia. Jednym się to podoba, innym nie, dla mnie to bez różnicy. System bardzo przejrzysty, dobrze ułożony, ergonomiczny, intuicyjny, dużo opcji, chociaż niektóre są umieszczone w trochę dziwnych miejscach. Na pierwszy rzut oka ich tam powinno nie być, no ale kwestia przyzwyczajenia. Opcji dotyczących napędu, pracy systemu hybrydowego jest sporo, ale o tym jeszcze będę opowiadał podczas jazd testowych, bo nie wszystko działa tak, jakbyśmy chcieli, albo tak, jak powinno działać, sam nie wiem. Opcji jest mnóstwo i moim zdaniem jest naprawdę wszystko dobrze rozmieszczone. Zwróćcie uwagę jeszcze na te widgety na dole, które można przesuwać, zmieniać, poprawiać, dopasowywać według własnych preferencji. Jest tego sporo i zapomniałem Wam pokazać, że ten ekran można przesunąć na stronę pasażera. Zapomniałem Wam o tym powiedzieć i zapomniałem Wam to pokazać, bo w ogóle tego się w zasadzie nie używa. Jest oczywiście ładowarka, nawet dwie ładowarki indukcyjne, jedna o mocy 50 W. Jest taka spora półka pod tunelem środkowym, tam dodatkowe porty zasilania. Jest ładny uchwyt na kubki pod taką fajną roletką. Tu mamy sporo przycisków i regulatorów, aż dziwne jak na chińskie auto. Pojemny schowek, a tu schowka nie ma, prawdopodobnie przez ten system przesuwanego ekranu. No dość dziwne, no ale cóż. Coś za coś. Moim zdaniem powinien być schowek, a ten przesuwany ekran to taki bajer. Ekran przed kierowcą mały, czytelny, niedużo funkcji konfiguracyjnych. No ale dobra, to można jeszcze przemilczeć. No i tu jeszcze jest trochę tego połyskującego plastiku. I w zasadzie tylko w tych dwóch miejscach, na kierownicy i na podłokietniku z tyłu. Tu dodatkowy panel przycisków, no i naprawdę bardzo, bardzo przyjemny w dotyku materiał. Tu podłokietnik jest z większą ilością pianki pod łokciem. Spasowanie, no bez zarzutu, tutaj też jest miękko, przyjemnie. I w zasadzie tylko w jednym miejscu jest pewne niedopracowanie, za chwilę to usłyszycie. Tu jeszcze ok, no coś tam trzeszczy, tu jest ok, ale zobaczcie tu. No w tym miejscu coś poszło nie tak. Ok, tego nie będziemy dotykać na co dzień, ale taka malutka wpadka, każdemu się zdarza. Jest oczywiście wielkie okno dachowe, które oczywiście możemy odsłaniać, otwierać, plus za fizyczną roletkę zasłaniającą wolę, taką niż system tego mlecznego zaciemniania okna. Jakoś nie jestem do tego przekonany. A wy co o tym sądzicie? Jak Wam podoba się wnętrze Omody 7? Dawajcie znać. A pod maską drzemie dość ciekawy układ hybrydowy plugin o nazwie Super Hybrid System, który łączy jednostkę spalinową 1.5 TGDI o mocy 143 koni mechanicznych z dwoma jednostkami elektrycznymi, głównym motorem trakcyjnym o mocy 204 koni mechanicznych oraz generatorem ISG o mocy 136 koni mechanicznych. Całość mocy oczywiście trafia na przednie koła za pośrednictwem jednobiegowej przekładni DHT. To dość ciekawe rozwiązanie. A jak jeździ, ile paliwa zużywa? Tego dowiemy się już podczas jazdy testowej. Najpierw około 10 km po mieście. Zapraszam za kierownicę. No i witam z powrotem za kierownicy Omody 7 SHS, czyli Super Hybrid System z napędem hybrydowym plug-in o mocy systemowej 279 koni mechanicznych
o tym systemie i rozłożymy sobie go w sumie na czynniki pierwsze trochę później, a tymczasem małe wyjaśnienie, tak jak to było w przypadku poprzednich niektórych chińskich modeli. W Omodzie 7 nie ma takiego typowego komputera pokładowego, który można by było zresetować, czyli resetujemy przebieg, resetuje się przy okazji spalanie i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie zresetować przebieg, ale średnie spalanie pokazywane jest z ostatnich 50 km i czasami trudno to sobie tam przeliczyć. Można jednak zresetować chwilowe spalanie, które pokazuje, ile dokładnie paliwa, teoretycznie oczywiście według systemu, zużyliśmy od tego ostatniego resetu, więc będę resetował przebieg danego pomiaru i tą daną dotyczącą zużycia paliwa. No, to tyle. Więc mamy chwilę czasu, możemy przejść do opisu tego modelu, a przyznam, że jest o czym mówić. I jak zwykle zaczniemy sobie od wyglądu, bo z zewnątrz Omoda 7 prezentuje się naprawdę nowocześnie i masywnie, wpisując się w wizjonerską estetykę projektowania nazwaną przez producenta Art in Motion. Nie wiem, co to dokładnie znaczy i co autor miał na myśli, ale nawet wygląda to nieźle. Uwagę zwracają przede wszystkim ostre, dość futurystyczne załamania karoserii oraz unikalny przedni grill z płynnie wkomponowanymi weń światłami. Tak jak mówiłem, testowany przeze mnie egzemplarz pokryty był lakierem Carbon Black. Szczerze mówiąc, tak głęboka, całkowicie czarna barwa wizualnie spłaszczała auto, skutecznie maskując najciekawsze przetłoczenia nadwozia. Moim zdaniem samochód ten o wiele lepiej i bardziej szlachetnie prezentuje się w innej palecie, chociażby w zielonym odcieniu Mist Green lub takim naprawdę fajnym, matowym, szarym Matte Grey. Jasne czy jaskrawe barwy zdecydowanie lepiej podkreślają dynamiczną bryłę SUV-a i w zestawieniu z opcjonalnym, jasnym wnętrzem moim zdaniem dają poczucie obcowania z klasą premium, a tu było czarno i w sumie tyle. No i weź to utrzymaj w czystości, no masakra. A jak we wnętrzu, no to jak już widzieliście, jest dość nowocześnie, trochę po chińsku, bo tych przycisków jest naprawdę niewiele, chociaż ten taki nieduży panel na tunelu środkowym, no to bardzo fajne rozwiązanie i przyznam, że mógłby być po prostu zdublowany i wtedy można było dodać jeszcze trochę więcej funkcji dotyczących regulacji klimatyzacji. No ale to tylko moje zdanie, nie wiem czy Wy też to podzielacie, dajcie znać w komentarzach. Ale tak czy inaczej, po zajęciu miejsca w kabinie Omoda 7 wita podróżnych naprawdę ogromną przestrzenią, który potrafi zawstydzić niejednego rywala z ugruntowaną pozycją rynkową. Auto otula pasażerów naprawdę dobrymi materiałami, a tapicerka z miękkiej skóry, oczywiście ekologicznej, która w wyższych wariantach Luxury i Premium jest bogato urozmaicona wstawkami z syntetycznego zamszu. Całość robi naprawdę doskonałe wrażenie. Spasowanie elementów także stoi na naprawdę wysokim poziomie. Prawie nic tu nie trzeszczy, a każda powierzchnia, z którą mamy kontakt, jest odpowiednio miękka i posiada przyjemną fakturę. Tylko w kilku miejscach pod naciskiem coś tam strzeli, zatrzeszczy, poskrzypi, ale to nie jest aż tak źle. Zresztą w popularnych markach, nawet i premium, zdarzają się o wiele większe wpadki jakościowe. Centralnym punktem potężnej i trochę zbyt minimalistycznej deski rozdzielczej jest ogromny ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala. Co ciekawe, wersje Luxury i Premium otrzymały nietypowy bajer. Ekran ten posiada funkcję płynnego, elektrycznego przesuwania się na stronę pasażera z przodu. W teorii ma to uprzyjemnić podróż osobie towarzyszącej, na przykład poprzez oglądanie filmów, czy tam po prostu grzebanie w systemie, ustawienie nawigacji itd. Jednak w praktyce, w codziennym użytkowaniu okazuje się to raczej średnio przydatne. Na tyle średnio, że w ogóle o tym zapomniałem i Wam tego nie pokazałem, za co Zalecamy przełączenie bardzo na inteligentny przepraszam. tryb oszczędzania energii, ponieważ poziom naładowania akumulatora w samochodzie jest obecnie niski. O właśnie, nie chciałem tej miłej pani przerywać. Jak wspomniałem wcześniej, system hybrydowy działa trochę jak chce. I tutaj podczas ruszania miałem około chyba 9 km zasięgu na baterii. Teraz system automatycznie przełączył się w tryb inteligentnego oszczędzania energii i zacznie doładowywać energię za pomocą silnika spalinowego, co owszem podniesie spalanie, ale zobaczycie ile będę miał baterii
na koniec pomiaru. Taka ciekawostka, zwróćcie sobie na to uwagę. No dobra, wracamy do opisu wnętrza. A konkretniej systemu, bo w sumie o wnętrzu to jeszcze tylko kilka słów chciałem powiedzieć, a konkretnie jeszcze o systemie inforozrywki, który no, działa naprawdę bardzo dobrze i uruchamia się bardzo szybko już po wejściu do auta. Zresztą otwieramy drzwi i już wszystko jest uruchomione. Naciskałem pedał hamulca i od razu włącza się cały napęd. Nie ma tutaj tradycyjnego przycisku z zapłonem i tak dalej. Poza tym kabina oferuje naprawdę wysoki poziom izolacji akustycznej, co mam nadzieję jakoś tam ocenicie podczas jazdy drogą podmiejską i na drodze ekspresowej. Muszę chyba sobie kupić sonometr, żebyście po prostu to widzieli w cyferkach. Ale wygląd wyglądem, systemy, dodatki, gadżety, bajery we wnętrzu to wszystko kwestia gustu i sami sobie to ocenicie, czy wam to odpowiada, czy nie, bo prawdziwe inżynieryjne fajerwerki kryją się jednak pod nadwoziem, nawet nie pod maską, tylko pod całym nadwoziem, gdzie pracują podzespoły autorskiego napędu Super Hybrid System. Zastosowano tu połączenie 1,5-litrowego spalinowego silnika TGDI o mocy 143 koni mechanicznych z 2 jednostkami elektrycznymi wbudowanymi bezpośrednio w zintegrowaną przekładnię 1DHT. Główny silnik trakcyjny dysponuje mocą 204 koni mechanicznych i momentem obrotowym 310 Nm, a wspomaga go bezpośrednio generator ISG oddający dodatkowo 136 koni mechanicznych. Całość generuje 279 koni mechanicznych łącznej mocy systemowej i 365 Nm momentu obrotowego. Oczywiście to wszystko się nie symuje 1 do 1, ale nie będę teraz opowiadał o tym, jak podaje się moc hybryd, bo to trochę skomplikowane i czasami każdy producent robi to po swojemu, oferując czasami w katalogach jakieś niebotyczne wartości. Wracając do naszego napędu o mody 7. Zasilanie zapewnia nowoczesna bateria LFP o pojemności użytkowej 18,4 kWh. To rzadkość, ale na pokładzie znajdziemy nie tylko pokładową ładowarkę AC o mocy 6,6 kW, czyli do ładowania np. w domu, w garażu, ale też moduł szybkiego ładowania prądem stałym przyjmujący do 40 kW. Coraz częściej się to spotyka, no ale to nie jest jeszcze dość popularne rozwiązanie, a się przyda, jak jesteśmy na przykład gdzieś na zakupach, podłączamy auto do ładowarki, idziemy kupić najpotrzebniejsze rzeczy do egzystencji, wracamy, auto naładowane i możemy pokonać kolejne, 100 km zasięgu. Tyle mniej więcej oferuje ten samochód. No dobra, 100 km to już jest tak w laboratoryjnych warunkach, ale 80-90 bezproblemowo. Osiągi, biorąc pod uwagę słuszne gabaryty, sprint do setki w 8,5 sekundy to wynik naprawdę bardzo przyzwoity. Prędkość maksymalna została ograniczona do 180 km na godzinę. Ale to, co jest w tym aucie najciekawsze, to oczywiście układ hybrydowy SHS, czyli z wtyczką. O ile w większości aut z hybrydą plug-in trochę męczy mnie ich praca, to jest, aby jak najlepiej korzystać z tego napędu, czasami trzeba kombinować z różnymi trybami pracy, nie mylić z trybami jazdy. W hybrydach równoległych jest spokój, bo system przejmuje działanie i samodzielnie doładowuje, rozładowuje, podtrzymuje energię w baterii i tak dalej. W modzie 7 jest trochę jak w hybrydzie równoległej. To jest system, co prawda pozwala na wybór trybu pracy, ale jeśli po uruchomieniu auta nic nie zrobimy, to system sam dobierze różne parametry w zależności od wielu czynników. Przy okazji auto zawsze uruchamia się w trybie Eco, więc tak zostawiłem i nic nie ruszałem. Wracając do trybów pracy, jest ich kilka. W trybie czysto elektrycznym auto korzysta wyłącznie z głównego silnika elektrycznego. Pozwala to na podróż aż do maksymalnych 180 km na godzinę bez włączania silnika spalinowego. Gdy jest odpowiednio dużo energii w baterii, system można przełączyć na tryb EV, jednak gdy poziom baterii spadnie poniżej 25%, to auto przechodzi w tryb automatyczny. Nawet przy rozładowanej baterii ruszanie w przedziale od 0 do 40 km na godzinę zawsze odbywa się na samym prądzie, aby uniknąć zwiększonego zużycia paliwa. A bateria nigdy się nie rozładuje do zera, bo system na to nie pozwoli. No ale już powoli zbliżamy się do 10 km
po mieście przy spokojnym tempie. No i jak widzicie, spalanie nie zobaczymy takiego normalnego wyniku, więc sobie trochę poobliczamy. Po 10 km zużyliśmy 0,7 litra, czyli po mieście wyszło 7-8 litrów na 100 km. Ale przy okazji system naładował baterię na kolejne kilometry. No i zaraz zobaczymy, na jak dużo kilometrów mamy naładowaną baterię, ale najpierw resetujemy wszystkie ustawienia i ruszamy w drogę podmiejską 10 km przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Jak może pamiętacie, podczas jazdy po mieście system przełączył się w tryb inteligentnego doładowywania baterii. Wtedy bateria wystarczała na około 6-7 km, a teraz po pokonaniu około 10 km mamy baterię na 16 km, więc troszeczkę zużyliśmy więcej paliwa, ale przy okazji mamy doładowaną baterię. No ale dobra, ruszamy dalej i opowiadamy, jak działa ten system hybrydowy, bo to bardzo ciekawe. Przy prędkościach od 40 do 70 km na godzinę silnik spalinowy dopiero wtedy budzi się do życia, ale nie napędza kół. Pracuje na optymalnych obrotach wyłącznie jako wydajny generator w locie, doładowując baterię, z której czerpie silnik elektryczny pchający auto do przodu. Przyznam, że czasami w mieście przy włączonym radio nie miałem pojęcia, czy silnik spalinowy pracuje, czy nie. Izolacja akustyczna jest naprawdę świetna, a z komory silnika nie przedostają się również żadne wibracje. Za to ogromny plus dla producenta. No i wreszcie przy prędkościach od 70 do 180 km na godzinę lub przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu oprogramowanie zaprzęga w końcu jednostkę spalinową bezpośrednio do napędzania kół. Spalinówce sekunduje też elektryk, zapewniając maksymalną moc przy wyprzedzaniu, a podczas spokojnej, równomiernej jazdy spalinówka cichaczem doładowuje akumulatory. No działa to naprawdę fenomenalnie i w zasadzie bez udziału kierowcy. Ja mogę pobawić się w żonglowanie trybami, wymusić na przykład doładowanie baterii, ale system i tak nie pozwoli przekroczyć pewnych limitów. Moim zdaniem fajne rozwiązanie. No ale my tutaj gadamy o tym, jak działa system hybrydowy, kiedy ładuje, kiedy rozładowuje i tak dalej baterię. Pewnie wielu z Was zastanawia się, jak ten samochód w ogóle się prowadzi. Z perspektywy kierowcy samochód prowadzi się po prostu naprawdę przyjemnie. Wielowahaczowe zawieszenie zostało zestrojone z absolutnym priorytetem łagodnego tłumienia i bardzo dyskretnego filtrowania niedoskonałości na wierzchni. No oczywiście fani sztywnych resorów mogliby kręcić nosem za brak wrodzonego usportowienia czy pewną bezwładność przechyłową w szybkich zakrętach, lecz trudno mieć pretensje do przestronnego rodzinnego SUV-a za to, że chce być maksymalnie komfortowy. To zarzut równie absurdalny jak ganianie kabrioletu za to, że za złożonym dachem wieje w nim wiatr, jest głośno. No dobra, ale koniec tych dywagacji. Sprawdźmy, ile zużyliśmy paliwa po 10 km drogą podmiejską przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. No i zużyliśmy dokładnie, albo według komputera, 0,6 litra, czyli na 100 km wychodzi około 6 litrów. Całkiem nieźle. A przypominam, system doładowywał baterię. Na tej baterii zaraz sprawdzimy, ile mamy, ale najpierw resetujemy wszystkie ustawienia. No i pokonamy 10 km drogą ekspresową przy prędkości 120 km na godzinę. Jak widzicie, bateria nadal na 16 km, czyli system trochę korzystał z tej baterii, trochę doładowywał, trochę rozładowywał. No, jakoś fajnie nawet to działa. Dobra, chyba czas porozmawiać o pieniądzach, bo wszystkie opisane te niedoskonałości, no nie jest ich niewiele, mały bagażnik, trochę małostawny, płytki i odrobinę trzeszczące plastiki tu i ówdzie, moim zdaniem tracą na znaczeniu, gdy zajrzymy w cennik. Startowa, lecz wciąż dobrze wyposażona wersja Comfort to wydatek 169 900 zł. Doskonale skonfigurowany wariant Luxury wyceniony na 179 900, a topowa wersja Premium kosztuje 184 900. No i dodatkowo jeszcze jest 8-letnia gwarancja z limitem do 160 000 km.
Czy w tej cenie znajdziemy coś podobnego z hybrydą plug-in o podobnych parametrach? No, może być problem, bo Hyundai Tucson HEV o mocy 252 koni mechanicznych z trochę mniejszym zasięgiem to koszt już ponad 200 tysięcy złotych. Równie podobnie wyceniony jest Volkswagen Tiguan czy Toyota RAV4, więc no ja nie wiem, czy problem jazdy Chińczykiem jest wart dopłaty kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nie wiem, ocencie to sami, dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie. A tymczasem po 10 km drogą ekspresową zużycie to około 9 litrów na 100 km. No a teraz jeszcze sprawdzimy sobie elastyczność przy prędkości od 80 do 120 km na godzinę. Najpierw tryb Eco, czyli domyślny po uruchomieniu auta. A teraz przełączymy w tryb Sport i zobaczymy, czy jest jakaś różnica. Chyba nie ma większej różnicy, ale i tak dynamika moim zdaniem jest bardzo, bardzo przyzwoita. I słyszeliście jakieś wycie przy tej prędkości? Deptałem do końca i cisza. No, moim zdaniem Omoda 7, no nie wiem, bo zaraz pomyślicie, że jestem opłacany, ale to naprawdę dobre auto. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do oglądania innych moich filmów i subskrybowania. Cześć!